Już wkrótce Wasze dziecko przekroczy mury szkoły i usłyszy pierwszy dzwonek. Dziś opowiem o tym, jak przygotować go do tej zmiany pójścia do pierwszej klasy. Ja nazywam się Sandra Kalista, jestem psychologiem i pedagogiem. Na co dzień pracuję w żłobkach i przedszkolach Mega Mocni. Oprócz tego prowadzę trening umiejętności społecznych i szkoły dla rodziców. Zapraszam. Przedszkole to miejsce, które świetnie przygotowuje do nauki w szkole. Rozwija funkcje poznawcze, społeczne. Jednak pójście do szkoły to wciąż wiele zmian. Nie tylko jeżeli chodzi o towarzystwo czy miejsce, ale też sposób funkcjonowania. To czas wymagań edukacyjnych, oceniania i nauki w określonym czasie. U dziecka może pojawić się dużo obaw związanych z tymi zmianami. Jak pomóc dziecku przejść ten etap? Przypominanie o mocnych stronach dziecka i jego zaletach to zawsze dobry czas. Rozpoczęcie nauki w szkole to właśnie czas na to, żeby wzmacniać dziecko, jego umiejętności, wspierać go w tym, aby nabrało jeszcze więcej wiary we własne możliwości i żeby te zmiany nie okazały się dla niego przerażające, a motywujące. Bardzo ważną rzeczą jest też to, aby tłumaczyć i wyjaśniać dziecku. Dziecko wcale nie musi wiedzieć, jak wygląda dzień w szkole, kiedy są przerwy i po co są dzwonki, po co chodzi się do szatni lub ile trwają lekcje. Ważne jest to, aby rodzic wyjaśnił, jak to wygląda, żeby dziecko nie przekonało się pierwszego dnia w szkole. Nie straszmy dziecka komunikatami, że teraz to się zacznie, teraz to już koniec zabawy, będziecie siedzieć cały czas w ławkach, a przerwy trwają tak krótko. Raczej spróbujmy zmotywować dziecko tym i pokazać mu, że te zmiany przyniosą dużo świetnych korzyści dla niego, że będzie dużo nowości, które sprawią, że chętnie będzie z dnia na dzień chodziło właśnie do szkoły. Oswajaj z nowym miejscem, to znaczy zaplanujcie kilka wycieczek w stronę szkoły, żeby dziecko poznało drogę, ale też oswoiło się z nowym budynkiem, z boiskiem, które jest przy szkole. Przygotujcie wspólną wyprawkę. Bardzo ważne, żeby dziecko mogło mieć wybór i mieć wpływ na to, jaki wybierze zeszyty, kolory piórnika czy plecaka. Ten wybór jest dla dziecka bardzo ważny, dlatego że będzie miało wpływ, jak w tym miejscu dla niego zupełnie nowym będzie się czuło z nowymi rzeczami. Zadbaj o to, aby nic nie zaskoczyło dziecka w tych pierwszych dniach. To znaczy, żeby niczego mu nie zabrakło, żeby te obuwie było przygotowane, żeby wiedział, gdzie tego szukać. Śniadaniówka była w odpowiednim, ustalonym wcześniej miejscu w plecaku, dziecko będzie czuło się bezpiecznie przy tak wielu zmianach, chociaż część z nich będzie dla niego znana i zaplanowana. Czego warto unikać, aby dziecko nie odbierało szkoły negatywnie? Naszego oczekiwania, że dziecko bardzo szybko nawiąże przyjaźnie i nowe znajomości. Dajmy dziecku czas, żeby poznało nowych kolegów czy nowe koleżanki. To nie po pierwszym dniu muszą być od razu wielkie przyjaźnie. Oczywiście możemy pomóc w tym dziecku, możemy podpytać, z kim rozmawiało, z kim fajnie się bawiło. Może tą znajomość możemy wspierać, zaprosić to dziecko do nas do domu, żeby wspólnie się pobawiły, poznały się też w innych okolicznościach, być może nawiąże się z tego jakaś przyjaźń, a może to tylko będzie znajomość klasowa. Dużym błędem jest też wymaganie od dziecka najlepszych ocen już na początku. Po pierwsze, nasze dziecko musi się zmierzyć w ogóle z tym całym systemem oceniania, który jest dla niego bardzo trudny. Poddawanie się ocenie nauczyciela sprawia, że dziecko czuje się czasami najlepsze, a czasami poczuje się gorzej. Kiedy jeszcze my dołożymy mu swoich oczekiwań, będzie czuło dyskomfort, nie będzie wiedziało, jak na początku się w tym odnaleźć, więc bardzo ważny jest czas na to, aby zrozumieć, na czym polega ocenianie szkolne. Jeżeli pytamy nasze dziecko, co działo się danego dnia w szkole i odpowiada nam, że nic, zostawmy to na chwilę. To znaczy nie napierajmy, aby dziecko mówiło nam więcej, nie dopytujmy, dajmy czas, aż przyjdzie do nas samo i nam opowie o danej rzeczy. Ważnym jest teraz też to, żeby pamiętać, że dziecko wracając ze szkoły ma tyle bodźców za sobą, że czasami chce od tego odpocząć i potrzebuje po prostu czasu na to, aż żeby wróciło do danej tematyki tego, co się działo w szkole. Nie wspominajmy swoich złych doświadczeń związanych ze szkołą, a jeżeli już nam to przyjdzie na myśl i powiemy o tym, to raczej w kontekście tego, jak sobie z różnymi trudnościami poradziliśmy. Wspominajmy bardzo miłe momenty z okresu szkolnego, to da dziecku taką pewność, że tam jest naprawdę fajnie i to jest naprawdę przyjazne miejsce.
Jeżeli przez dłuższy czas zauważymy u naszego dziecka niepewność, wycofanie, niechęć do różnych aktywności, warto skonsultować się z wychowawcą klasowym, z psychologiem lub z pedagogiem szkolnym, żeby porozmawiać na ten temat. Pamiętajmy też o tym, że to nie jest zapisane książkowo, ile ma trwać adaptacja do przedszkola czy do szkoły. Dlatego czasami czas rozwiązuje wiele rzeczy i sprawia, że dziecko jakoś się odnajduje w nowej sytuacji. Za dzisiaj bardzo dziękuję i zapraszam po wakacjach. Melodyjki lecą, nie? Dzisiaj i po co te dzisiaj? Jeszcze raz. Jeszcze raz.